Witajcie rodacy! Brave 8 Lite to budżetowa kamera dla każdego. Oferuje bardzo dobrą jakość wideo i świetną stabilizację. Co jednak z wadami? Oto test. Przód opakowania to typowe pudełko dla tego typu action rejestratorów, a kamerka jest bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu. W środku z dodatków mamy kabelek USB do ładowania baterii i super, że tu są dwie w zestawie, jak i jedna podwójna ładowarka, co jest miłym akcentem. Fajnie, że w środku Akaso dodało nam sporo różnych przejściówek, przylepców i innych tego typu rzeczy, więc spokojnie urządzenie przymocujecie w większości miejscach. Te dodatki oczywiście są kompatybilne z tymi od GoPro. Mamy instrukcję obsługi, ale w skróconej wersji. Jeżeli potrzebna Wam pełna, to ta jest dostępna u producenta na stronie www. Jest również opaska na rękę z możliwością wyłączenia nagrywania zdalnie. Ta jest miła w dotyku i w końcu to nie taki chiński najtańszy badziew. Tak wygląda Brave 8 Lite od razu po wyjęciu i trzeba przyznać, że jak na produkt budżetowy to nie ma się do czego przyczepić. Wszędzie mamy gumę plus plastik o chropowatej powierzchni. Jakościowo całkiem dobry, a spasowanie wszystkiego jest wzorowe. Dodatkowo polecam dokupić osobno taką aluminiową klatkę, która po boku ma otwory montażowe, więc możemy sobie tam doczepić na przykład zewnętrzny mikrofon. Z przodu mamy 150-stopniowo szerokokątny obiektyw plus mały ekranik, co w tej cenie jest nie do znalezienia u konkurencji. Na górze dwa przyciski funkcyjne od włączenia kamerki czy włączenia nagrywania. Pod spodem klapka i duże drzwiczki skrywają jedynie pomieszczenie na baterię. Według producenta na baterii nagracie 90 minut w 4K, no a w moich testach było to bardziej 30, ale w około 5 stopniach Celsjusza. Po lewej wejście na kartę microSD do pojemności 512 GB, a obok slot USB-C. Po przeciwległej stronie jedynie jeden przycisk funkcyjny, który m.in. służy do zmiany trybu pracy. Plecki to dwucalowy dotykowy wyświetlacz. Ten jest jasny, wyraźny i bardzo responsywny, więc poruszanie się po menu nie sprawia problemów. Jeżeli chodzi o opcję tego urządzenia, mamy tutaj wszystko to, czego oczekujecie od takiej kamerki, a nawet trochę więcej i szybciej będzie mi wymienić to, czego nie ma. No, a brakuje tu opcji tylko takich, co już mają kamerki kosztujące 2 razy więcej, czyli nagrywania w profilu, kolorów flat czy ustawienia shutter speeda. Generalnie takie opcje już dla bardziej doświadczonych użytkowników, a jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to nawet się tym nie przejmujcie. Nagrywam te wideo przed oficjalną premierą, dlatego nie wiem, co w środku za procesor siedzi czy jaki IMX, ale obraz generowany przez tą kamerę jest naprawdę bardzo dobry. Oczywiście GoPro 12 ma lepszą jakość, ale pamiętajcie, że to nie ta półka cenowa. Akaso Brave 8 Lite ma nową stabilizację obrazu nazwaną Super Smooth, a zasada działania jest już znana i polega na stabilizacji przez aplikację dzięki zbieranym danym z żyroskopu. Ta działa nawet w rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę i stabilizuje wręcz genialnie, co na przykładzie widzicie. Jedynie pamiętajcie, że crop wynosi około 15%. Fajnym dodatkiem jest to, że kamerka ma bufor 15 sekund, więc zaznaczając odpowiednią opcję, nawet jak spóźnicie się te kilka sekund, to i tak one zostaną nagrane. Kamerka strzela również fotki i tutaj ciekawostka, bo ich jakość jest bardzo podobna do GoPro 11. Są ostre, czytelne, bez widocznych bloków pikseli. Producent wycisnął naprawdę maks z tych podzespołów. Dzięki temu, że kamerka ma na przodzie ekranik, a na klatce są miejsca montażowe, to w łatwy sposób można przekształcić ten sprzęt dla vlogerów, którzy nie mają jeszcze majątku na GoPro. Miłym zaskoczeniem jest to, że bez wodoszczelnej obudowy ten sprzęt jest wodoodporny, a to kolejna rzecz, której ciężko uświadczyć w tej cenie u konkurencji. Oczywiście zrobicie tym Akaso timelapsy, można nią sterować głosem, a nawet przez aplikację na smartfony. Na dzień dzisiejszy mogę śmiało stwierdzić, że jest ona w top 3 najlepszych budżetowych kamer na rynku. Zdecydowanie weźcie ją pod uwagę, jak będziecie szukać takiego rejestratora obrazu dla siebie. Jakość wideo jest bardzo dobra, stabilizacja topowa, metalowa obudowa, a i wszystkie akcesoria od GoPro pasują. Jedynie baterie trzymają przeciętnie, na szczęście mamy dwie w zestawie. Cena 900 zł z oficjalnej strony, ale warto na nią zerkać, bo często jakieś kuponiki będą się pojawiać.
No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!